Myślisz, że historia Japonii zaczyna się od samurajów, cesarzy i cywilizacji ryżowej sprzed 2000 lat? A co powiesz na ceramikę, starszą niż rolnictwo na całej planecie, wykonaną przez ludzi? Wykonaną przez ludzi, którzy jeszcze wówczas w ogóle nie znali uprawy ziemi ani zboża. Albo osadę z gigantycznymi drewnianymi słupami, w której ludzie mieszkali stale przez tysiące lat bez upraw. Co powiesz na gliniane figurki z oczami jak gogle, celowo łamane w tajemniczych rytuałach sprzed tysiącleci? Na koniec czeka cicha katastrofa. Fale i beton niszczą teraz, w tej chwili, jedne z największych kopców muszli na świecie. Dziś 6 tajemnic kultury, która istniała tysiące lat przed pierwszymi samurajami w Japonii. Najbardziej niesamowitą historię zostawiliśmy sobie specjalnie na sam koniec tego filmu. Naukowcy wciąż odkrywają nowe stanowiska, a każde z nich przesuwa granice tego, co uważaliśmy za możliwe. Zostań do końca, bo ostatnia tajemnica dzieje się dosłownie teraz, na naszych oczach, na wybrzeżu Japonii. Zapytaj się, dlaczego przez dekady ta kultura pozostawała niemal nieznana poza wąskim gronem specjalistów. Japonia to nie tylko epoka samurajów, szogunów i cesarskiego dworu, jak sugerują popularne filmy i seriale. Długo przed tym wszystkim na japońskich wyspach żyła kultura znana dziś jako jomon. Od charakterystycznych odcisków sznura na ceramice. Trwała ona nieprzerwanie przez ponad 10 000 lat, co czyni ją dziś jedną z najdłużej trwających kultur w całej znanej historii ludzkości. Ludzie ci żyli bez rolnictwa, opierając się na rybołówstwie, zbieractwie i zarządzaniu lasami kasztanowymi. Mimo to budowali osady, tworzyli sztukę i rozwijali technologie, które wyprzedzały swoją epokę o tysiące lat. To odkrycia potwierdzone przez archeologów, genetyków i datowanie radiowęglowe, a nie miejskie legendy czy domysły. Setki stanowisk archeologicznych rozsianych po całym archipelagu japońskim wciąż czekają na pełne zbadanie. Każde nowe wykopalisko odsłania kolejny fragment codziennego życia sprzed tysięcy lat. Ludy kultury Jomon dzieliły się na liczne regionalne grupy, każda z własnym stylem ceramiki i narzędzi. Handel i wymiana obsydianu, muszli i innych surowców łączyły te grupy na dystansach setek kilometrów. Klimat archipelagu, od śniegów północy po subtropikalne wyspy południa, kształtował bardzo różne style życia. Dopiero rozwój nowoczesnej archeologii pozwolił naprawdę docenić skalę i złożoność tej starożytnej kultury. Każdy region archipelagu pozostawił po sobie inne narzędzia, ceramikę i sposoby przetrwania w lokalnym środowisku. Pierwsza tajemnica to sama ceramika Jomon, uznawana za najstarszą znaną ceramikę na całym świecie. Fragmenty znalezione na stanowisku Odai Yamamoto, pierwsze w prefekturze Aomori, datowano metodą radiowęglową. Wyniki wskazują na wiek około 16 500 lat, licząc od dnia dzisiejszego, czyli tysiące lat przed pojawieniem się rolnictwa gdziekolwiek indziej na świecie. Nazwa Jomon oznacza dosłownie ślad sznura, od charakterystycznego wzoru odciskanego na powierzchni naczyń. Rzemieślnicy owijali sznur wokół narzędzia i odciskali go w mokrej glinie, tworząc powtarzalne, złożone wzory. To zupełnie przeczy starej teorii, że ceramika powstała dopiero razem z osiadłym rolnictwem i uprawą zbóż. Tutaj mamy odwrotną kolejność. Najpierw ceramika, dopiero znacznie później uprawa ryżu przybyła z kontynentu. Naczynia Jomon służyły do gotowania orzechów, ryb i owoców morza, co potwierdzają analizy chemiczne resztek wewnątrz. Niektóre naczynia mają grube, rzeźbione krawędzie przypominające żywe płomienie ognia. Dotyczy to szczególnie znacznie późniejszych, bardziej ozdobnych faz rozwoju tej kultury. Archeolodzy nazywają ten styl ceramiką ognistą ze względu na jego dramatyczny, niemal rzeźbiarski charakter. Wcześniej naukowcy zakładali, że tak zaawansowana ceramika mogła powstać tylko w społeczeństwach rolniczych. Odkrycia w Japonii zmusiły badaczy na całym świecie do rewizji tej podstawowej teorii o rozwoju cywilizacji. Niektóre naczynia Jomon mają ślady wielokrotnego użycia i naprawy, co pokazuje, jak bardzo były cenione. Dziś naczynia Jomon są wystawiane w muzeach na całym świecie jako dowód niezwykłej innowacyjności ludzkości.
Niektóre wzory sznurowe są tak precyzyjne, że badacze potrafią odtworzyć dokładny sposób ich wykonania. Analizy chemiczne wnętrza naczyń pokazują ślady tłuszczu rybnego, orzechów i dzikich roślin jadalnych. To pozwala odtworzyć dietę tamtych ludzi z zaskakującą precyzją, mimo braku jakichkolwiek pisanych źródeł. Międzynarodowi badacze porównują znaczenie tego odkrycia do przełomów w Egipcie czy Mezopotamii. Współcześni rzemieślnicy czasem próbują odtworzyć te techniki, by lepiej zrozumieć wysiłek włożony w każde naczynie. To odkrycie regularnie pojawia się dziś w podręcznikach akademickich o początkach ludzkiej kreatywności. Druga tajemnica prowadzi do Sannai Maruyama, wielkiej osady Jomon w tej samej prefekturze Aomori. Osada była zamieszkana nieprzerwanie od około 3900 lat przed naszą erą. Odkryto tam pozostałości 6 ogromnych słupów z drewna kasztanowca ustawionych w bardzo precyzyjnym układzie. Każdy słup miał średnicę około metra, co wymagało sporej wiedzy inżynieryjnej do wzniesienia. Naukowcy wciąż spierają się, czy była to wieża obserwacyjna, budowla ceremonialna, czy coś zupełnie innego. Szacuje się, że w szczytowym okresie w osadzie mogło mieszkać nawet od kilkuset do 1000 osób jednocześnie. To ogromna liczba jak na społeczność, która nie znała jeszcze uprawy zbóż na dużą skalę. Analizy pyłków sugerują, że mieszkańcy aktywnie zarządzali okolicznymi lasami kasztanowymi, sadząc i regularnie przycinając drzewa wokół całej osady przez wiele kolejnych pokoleń. To rodzaj protorolnictwa leśnego praktykowanego długo przed klasycznymi uprawami zbożowymi w regionie. Stanowisko w pełni doceniono dopiero po systematycznych wykopaliskach rozpoczętych w latach 90. Odkryto tam także duże doły magazynowe, w których przechowywano orzechy i inne zapasy na zimowe miesiące. To wskazuje na planowanie długoterminowe, typowe dla osiadłych, a nie koczowniczych grup ludzkich. Odkryto również liczne groby dziecięce w specjalnych, mniejszych naczyniach ceramicznych wewnątrz osady. To sugeruje rozbudowane praktyki pogrzebowe dostosowane do wieku i statusu zmarłego członka społeczności. Drewniane elementy konstrukcji przetrwały dzięki wyjątkowo wilgotnym warunkom gleby w tym miejscu. Warunki te znacznie spowolniły naturalny rozkład drewna przez kolejne tysiąclecia. Park archeologiczny na miejscu dawnej osady przyciąga dziś tysiące odwiedzających każdego roku, ucząc odwiedzających o codziennym życiu zwykłych ludzi kultury Jomon sprzed tysięcy lat. Rekonstrukcje budynków na miejscu pozwalają odwiedzającym wyobrazić sobie skalę i wygląd całej dawnej osady. Odkopane narzędzia kamienne i kościane pokazują zaskakująco szeroki zakres codziennych zajęć mieszkańców osady. Trzecia tajemnica to małe gliniane figurki zwane dogu, znajdowane na tysiącach stanowisk Jomon w całej Japonii. Najsłynniejsze z nich, tak zwane shakoki dogu, mają wielkie owalne oczy przypominające gogle lub okulary ochronne. Znaleziono ich tysiące, ale niemal wszystkie zostały znalezione już rozbite na kawałki, celowo, a nie przez przypadek. Niektórzy badacze sądzą, że te figurki reprezentowały konkretne choroby lub urazy ciała, a ich rytualne łamanie miało podobno symbolicznie leczyć chorego lub rannego pacjenta. Inni sugerują funkcję związaną z płodnością, rytuałami przejścia lub ofiarami składanymi bóstwom natury. Żadna teoria nie została jednoznacznie potwierdzona, mimo dziesięcioleci analiz i porównań między stanowiskami. Kultura Kamegaoka, późna faza Jomon, wytwarzała szczególnie rozbudowane i dekoracyjne wersje tych figurek. Niektóre dogu mają wyraźne cechy kobiece, co wzmacnia teorię związku z płodnością i cyklami natury. Do dziś w muzeach Japonii można zobaczyć setki takich figurek, każdą złożoną z fragmentów jak łamigłówka. Niektóre fragmenty figurek znaleziono daleko od miejsca ich pierwotnego wytworzenia, co sugeruje istnienie wymiany handlowej pomiędzy odległymi osadami tamtej epoki. Wymiana takich przedmiotów mogła wzmacniać więzi społeczne pomiędzy odległymi wioskami kultury Jomon. Muzea japońskie regularnie organizują wystawy poświęcone wyłącznie tym tajemniczym glinianym postaciom. Turyści z całego świata przyjeżdżają dziś, by zobaczyć je na własne oczy, mimo wciąż niepewnego pochodzenia.
Niektóre figurki mają wyraźnie zaznaczone żebra lub inne szczegóły anatomiczne ciała, sugerujące bezpośredni związek figurki z chorobą, urazem lub praktykami uzdrawiania. Replikacje tych figurek stały się nawet popularnym motywem współczesnej japońskiej kultury popularnej i designu. Każde nowe znalezisko figurki trafia od razu pod analizę specjalistów od symboliki Jomon. Wystawy poświęcone figurkom dogu regularnie przyciągają uwagę mediów i turystów odwiedzających japońskie muzea. Czwarta tajemnica to kamienne kręgi Oju. W prefekturze Akita, na północy głównej wyspy Honshu, składają się z tysięcy kamieni ułożonych w dwa duże koncentryczne kręgi, każdy o średnicy kilkudziesięciu metrów. Niektóre kamienie ustawiono tak, że w określone dni roku wskazują dokładnie kierunek wschodu lub zachodu słońca. To sugeruje możliwą funkcję astronomiczną, być może związaną z przesileniami letnim i zimowym. Pod niektórymi z tych kamieni znaleziono również wyraźne ślady dawnych pochówków, co znacznie komplikuje jednoznaczną interpretację przeznaczenia całego tego miejsca. Mogło to być jednocześnie miejsce obserwacji nieba i miejsce czczenia zmarłych przodków społeczności. Budowa kręgów wymagała transportu i precyzyjnego ustawienia tysięcy kamieni bez metalowych narzędzi. Kręgi Oju należą dziś do stanowisk wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO związanych z kulturą Jomon. Podobne kamienne kręgi odkryto również w innych częściach północnej Japonii, choć żaden nie jest tak duży jak Oju. Budowniczowie musieli sprawnie współpracować w dużych, dobrze zorganizowanych grupach roboczych, co świadczy o zaskakująco zorganizowanej strukturze społecznej całej tamtej kultury. Niektórzy badacze porównują funkcję kręgów Oju do znacznie późniejszych europejskich kręgów kamiennych. Mimo różnic kulturowych, ludzie w odległych częściach świata niezależnie odkrywali potrzebę obserwacji nieba. Precyzyjne ustawienie kamieni wymagało też zaawansowanej wiedzy geometrycznej, przekazywanej ustnie z pokolenia na pokolenie. Naukowcy nadal prowadzą tam regularne badania, licząc na znalezienie kolejnych wskazówek co do prawdziwego przeznaczenia miejsca. Miejsce to pozostaje jednym z najbardziej tajemniczych zabytków całej prehistorycznej Japonii. Piąta tajemnica leży w kopcach muszli Kasori, niedaleko dzisiejszego miasta Chiba, w pobliżu Tokio. To jeden z największych znanych kopców muszli na całym świecie, imponujący rozmiarem, uformowany przez długie tysiąclecia gromadzenia zwykłych odpadków kuchennych przez mieszkańców. Warstwy muszli, kości ryb i narzędzi sięgają kilku metrów w głąb, tworząc naturalne archiwum codziennego życia. Wewnątrz niektórych kopców archeolodzy znaleźli także celowe pochówki ludzkie, otoczone warstwami muszli. Sugeruje to, że kopce nie były jedynie śmietniskami, ale miały też znaczenie rytualne i społeczne dla wspólnoty. Analiza gatunków muszli pozwala naukowcom odtworzyć zmiany klimatu i poziomu morza na przestrzeni tysięcy lat. Niektóre kopce zawierają muszle gatunków, które dziś już nie występują w tej części japońskiego wybrzeża. To żywy zapis tego, jak bardzo zmieniło się środowisko morskie od czasów kultury Jomon do dzisiaj. Naukowcy znaleźli tam także liczne narzędzia kościane oraz wyroby wykonane z poroża, świadczące o zaskakująco zaawansowanym rzemiośle całej społeczności kultury Jomon. Skala samego kopca wskazuje, że to samo miejsce było wykorzystywane przez wiele kolejnych pokoleń rybaków i zbieraczy. Miejscowe władze Chiba starają się dziś chronić część kopca jako park archeologiczny dostępny dla zwiedzających. Edukacyjne centrum przy stanowisku pokazuje odwiedzającym warstwy muszli w ich naturalnym, nienaruszonym układzie. Niektóre warstwy zawierają też ślady pożarów, co może wskazywać na sezonowe rytuały związane z ucztami wspólnotowymi. Miejscowa społeczność aktywnie uczestniczy dziś w ochronie tego wyjątkowego stanowiska archeologicznego. Naukowcy z całego świata przyjeżdżają tu, by studiować unikalny zapis zmian środowiska morskiego regionu. Szósta tajemnica. Nie jest miejscem, lecz odkryciem zapisanym w genach współczesnych Japończyków. W 2021 roku zespół badaczy opublikował analizę starożytnego DNA z okresu Jomon.
Wyniki pokazały, że współcześni mieszkańcy Japonii noszą wyraźny, mierzalny ślad w swoich genach. Konkretny komponent genetyczny pochodzący bezpośrednio od dawnej ludności kultury Jomon, szacunki różnią się między regionami, ale komponent ten sięga często kilkunastu procent całego genomu. To znacznie więcej niż wcześniej zakładano na podstawie samych badań archeologicznych i historycznych. Odkrycie to zmienia cały obraz tego, jak właściwie powstał współczesny naród japoński. Łącząc migrantów przybyłych z kontynentu z rdzenną, miejscową ludnością wysp japońskich, dziedzictwo Jomon nie zniknęło wraz z pojawieniem się rolnictwa i nowych fal osadników z Azji kontynentalnej. Ono po prostu wtopiło się w kolejne pokolenia, aż do rozwoju nowoczesnej genetyki populacyjnej. Badania genetyczne pozwoliły też prześledzić kolejne migracje ludności z kontynentu azjatyckiego. Wcześniej te dwie populacje traktowano jako całkowicie odrębne, bez wyraźnego wspólnego dziedzictwa genetycznego. Podobne badania genetyczne trwają dziś również w innych częściach całej Azji Wschodniej, poszukując analogicznych, wciąż ukrytych dziedzictw genetycznych innych starożytnych populacji. Naukowcy podkreślają, że wyniki te wciąż są przedmiotem dalszych badań i mogą się zmieniać wraz z nowymi danymi. Wyniki te wywołały też szerszą debatę publiczną na temat tożsamości i pochodzenia współczesnego narodu japońskiego. Debata ta prawdopodobnie będzie trwać jeszcze przez wiele lat, w miarę pojawiania się nowych analiz genetycznych. I wreszcie 7. tajemnica, ta najbardziej pilna, rozgrywa się dokładnie teraz, na japońskim wybrzeżu. Wiele kopców muszli, w tym część słynnego kompleksu Kasori, leży bezpośrednio przy linii brzegowej. Wzrost poziomu morza i coraz silniejsza erozja przybrzeżna stopniowo podmywają i niszczą te starożytne warstwy. Do tego dochodzi presja urbanizacyjna. Nowe drogi, parkingi i osiedla budowane są czasem tuż obok stanowisk. Część mniejszych kopców muszli została już bezpowrotnie utracona w ciągu ostatnich dekad rozwoju miast. Japońscy konserwatorzy ostrzegają, że bez dodatkowej ochrony kolejne warstwy mogą wkrótce zniknąć. To nie jest jedno wydarzenie, jedna katastrofa z nagłówków gazet. To powolny, cichy proces, dzień po dniu. Ta sama linia brzegowa, która karmiła ludzi Jomon przez tysiące lat, teraz po cichu zabiera ich pozostawione ślady. Lokalne władze próbują wprowadzać dodatkowe zabezpieczenia przybrzeżne, ale środki finansowe są mocno ograniczone. Niektórzy archeolodzy przyspieszają teraz badania właśnie tych zagrożonych stanowisk, zanim znikną one całkowicie. Naukowcy porównują dziś tempo erozji do zegara odliczającego czas, jaki pozostał na uratowanie tych stanowisk. Międzynarodowe organizacje ochrony dziedzictwa zaczynają zwracać uwagę na ten problem, choć na razie wciąż w bardzo ograniczonym i wyraźnie niewystarczającym jak dotąd zakresie. Każdy rok zwłoki oznacza utratę kolejnych, niepowtarzalnych informacji o codziennym życiu ludzi sprzed tysiącleci. Bez szybkiej reakcji możemy stracić bezpowrotnie część historii, zanim w pełni zdążymy ją zrozumieć i opisać. Naukowcy apelują dziś o pilne finansowanie dodatkowych badań, zanim kolejne fragmenty wybrzeża znikną pod wodą. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl o wszystkim, co właśnie przeszliśmy razem w tym filmie. Ceramika starsza niż rolnictwo na całym świecie, wykonana przez ludzi bez pisma i bez metalu. Osada z gigantycznymi drewnianymi słupami, utrzymywana przez tysiąclecia, bez jednego ziarna uprawianego zboża. Figurki z oczami jak gogle, celowo łamane w rytuałach, których znaczenia wciąż w pełni nie rozumiemy. Kamienne kręgi wskazujące słońce. Kopce muszli skrywające zmarłych i geny obecne w każdym współczesnym Japończyku. I wybrzeże, które teraz, cicho i bez rozgłosu, zabiera ostatnie ślady tej niezwykle długiej kultury. Co tak właściwie łączy wszystkie te 7 zupełnie różnych historii ze sobą nawzajem? Pokazują one kulturę, którą przez długi czas traktowano jako zwykłe tło przed samurajami. Nie brakowało dowodów na jej istnienie i znaczenie. Brakowało chęci, by naprawdę się nimi zająć. Żadna z tych 7 tajemnic nie wymaga spektakularnej bitwy ani podboju, by być naprawdę ważną częścią historii.
Może prawdziwe pytanie nie brzmi, czy te dowody istniały, lecz dlaczego przez tak długo ich po prostu nie szukaliśmy. A teraz, gdy w końcu zaczynamy patrzeć uważniej, część tych dowodów znika pod falami na naszych oczach. Napisz w komentarzu, która z 7 tajemnic zrobiła na tobie największe wrażenie w tym filmie. Jeśli podobał ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę. To najprostszy sposób, by nas wesprzeć. I zapisz się na kanał, żeby nie przegapić kolejnej podróży w miejsca, o których historia wolała milczeć. Dziękujemy, że obejrzałeś ten film do końca i do zobaczenia przy kolejnej podróży w miejsca zapomniane przez historię. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia przy kolejnym odcinku podróży przez zapomnianą historię świata.